Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Na przestrzeni dziejów wizjonerskie umysły, takie jak Albert Einstein i Thomas Edison, zrewolucjonizowały nasz świat dzięki wynalazkom pokroju teorii względności czy elektrycznej żarówki. Jednak podobnie jak w przypadku napędzanego wodą samochodu Stanleya Meyera czy maszyny Royal Raymond Rife do leczenia raka, pewne innowacje napotkały na nieprzezwyciężone przeszkody ze strony możnych tego świata. Dziś przyjrzymy się tym niezwykłym historiom. Napisz komentarz wynalazek i zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. Cold Fusion. Eugene Malo. Wyobraź sobie świat, w którym mamy dostęp do niemal nieograniczonej, czystej energii. Taką wizję snuł dr Eugene Malo, absolwent MIT i główny redaktor naukowy w biurze prasowym swojej macierzystej uczelni. Był zagorzałym orędownikiem zimnej fuzji, rodzaju produkcji energii, która mogłaby całkowicie zrewolucjonizować światowy rynek energetyczny. W 1989 roku środowisko naukowe wstrząsnęło ogłoszenie chemików Martina Fleischmana i Stanleya Ponsa o dokonaniu reakcji fuzji jądrowej w temperaturze pokojowej. W przeciwieństwie do tradycyjnej fuzji wymagającej olbrzymich temperatur i ciśnień, zimna fuzja mogłaby zapewnić praktycznie nieograniczone, tanie i przyjazne środowisku źródło energii. Mimo początkowej ekscytacji inni naukowcy nie zdołali powtórzyć wyników, przez co zimną fuzję szybko zdyskredytowano jako pseudonaukę. Eugene Malo nie dawał jednak za wygraną. Oskarżył główny nurt świata nauki, w tym badaczy z MIT, o manipulowanie danymi eksperymentalnymi w celu ukrycia pozytywnych rezultatów dotyczących zimnej fuzji. Jego zarzuty oraz rezygnacja z pracy na MIT w proteście przeciwko, jak to postrzegał, nieetycznym zachowaniom naukowego establishmentu zwróciły uwagę na problem, który uważał za wielką niesprawiedliwość naukową. Niestety życie Malo skończyło się w 2004 roku, kiedy został zamordowany podczas sprzątania swojej wynajmowanej nieruchomości. Okoliczności jego śmierci podsyciły spekulacje i teorie spiskowe na temat tego, do jakich środków mogą posunąć się przeciwnicy zimnej fuzji, by uciszyć jej zwolenników. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Wyobraź sobie świat, w którym samochody jeżdżą wyłącznie na wodę, emitując jedynie parę wodną. Nie jest to scena z futurystycznego filmu, lecz wizja wynalazcy Stanleya Meyera, który w latach 80. XX wieku twierdził, że zrealizował tę niezwykłą technologię. Meyer opracował tzw. Water Fuel Cell, urządzenie, które według niego potrafiło rozdzielać wodę na wodór i tlen metodą określaną jako wysokonapięciowa elektroliza, dalece przekraczającą wydajność standardowych technik elektrolizy. Technologia Meyera nie była jedynie czczą obietnicą, demonstrował ją na zmodyfikowanym bagie pustynnym. Twierdził, że pojazd ten może przejechać przez całe Stany Zjednoczone, zużywając około 314 litrów wody. Skutki takiego osiągnięcia byłyby wręcz niewyobrażalne. Obiecywałoby to przyszłość niezależną od ropy naftowej, potencjalnie destabilizując wielobilionowy globalny przemysł naftowy. Jednak przełomowe osiągnięcie Stanleya Meyera skończyło się nagle w 1998 roku. Po kolacji z potencjalnymi belgijskimi inwestorami Meyer wybiegł na zewnątrz, chwycił się za klatkę piersiową i wkrótce potem zmarł. Oficjalną przyczyną śmierci uznano tętniaka mózgu, ale podejrzenia o udział osób trzecich i otrucie nie ustają, podsycane ogromną stawką towarzyszącą jego wynalazkowi. Teoria tlenu w procesie spalania. Antoine Laurent Lavoisier, często nazywany ojcem nowożytnej chemii, zrewolucjonizował świat nauki swoją teorią tlenu w procesie spalania. Przed jego odkryciem panowała teoria flogistonu, według której przy spalaniu z materiału ulatniała się tajemnicza substancja zwana flogistonem. Lavoisier obalił to przekonanie, wykazując, że spalanie zachodzi na skutek łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami.
Jednak rewolucyjne osiągnięcia Lavoisiera w dziedzinie chemii przyćmiły burzliwe czasy rewolucji francuskiej. Poza działalnością naukową pełnił on funkcję poborcy podatków w ramach dawnego reżimu, co uczyniło go celem podczas radykalnego etapu rewolucji. Był związany z niepopularną instytucją dzierżawców podatków i nosił status arystokraty, co doprowadziło do jego upadku w 1794 roku. W akcie odzwierciedlającym chaos i niechęć do arystokracji Lavoisier został skazany przez Trybunał Rewolucyjny pod zarzutem spisku przeciwko narodowi Francji. Stracono go na gilotynie, przerywając życie jednego z najbardziej wpływowych chemików w dziejach. Poznajcie Paula Pantona, wynalazcę, który twierdził, że potrafi przekształcić odpady w energię dzięki przełomowej technologii GET (Global Environmental Energy Technology), tzw. fuel processor. Opracowane w latach 90. XX wieku, urządzenie obiecywało rewolucję w efektywności energetycznej, przetwarzając mieszaninę 80% wody i 20% paliwa w czysto spalający się gaz plazmowy. Panton utrzymywał, że jego technologia może zasilać silniki, zużywając ułamek zwykłej ilości paliwa i znacząco redukować emisje, a co za tym idzie, zmniejszyć uzależnienie od konwencjonalnych paliw kopalnych. Procesor GET działał na zasadzie, którą Panton określał mianem technologii plazmy. Według niego w komorze reakcji opary z mieszaniny wody i paliwa przekształcały się w formę plazmy zdolnej do napędzania silnika spalinowego. Co ciekawe, Panton twierdził, że system mógłby wykorzystywać różne źródła paliwa, w tym zużyty olej silnikowy, starą farbę, a nawet kawę, co brzmiało kusząco z punktu widzenia ograniczania odpadów. Niestety droga Pantona pełna była trudności. Mimo że prezentował wynalazek na różnych pokazach, spotykał się z powszechnym sceptycyzmem w środowisku naukowym. Sytuacja zaostrzyła się, gdy pojawiły się problemy prawne i zarzuty o oszustwo. Panton ostatecznie trafił do szpitala psychiatrycznego, co jego zwolennicy uznali za próbę uciszenia i zdyskredytowania technologii. Poznaj tajemniczą historię chronowizora, urządzenia niczym z powieści science fiction, które według włoskiego księdza i egzorcysty ojca Pellegrino Ernettiego istniało naprawdę. Ernetti zaszokował świat, twierdząc, że wynalazł maszynę zdolną do oglądania wydarzeń z przeszłości, nazwaną właśnie chronowizorem. Według niego urządzenie pozwalało włączyć przeszłość niczym program telewizyjny, co otwierało drzwi do obserwowania zarówno historycznych, jak i biblijnych scen w czasie rzeczywistym. Ojciec Ernetti utrzymywał, że dzięki chronowizorowi mógł zobaczyć na przykład ukrzyżowanie Chrystusa czy występy w starożytnym Rzymie. Jeśli było to prawdą, konsekwencje wydawały się niewiarygodne. Twierdził, że chronowizor działał, dekodując elektromagnetyczne promieniowanie, jakie pozostawiły przeszłe zdarzenia. Urządzenie zawierało skomplikowany zestaw anten, metali szlachetnych i innych nieujawnionych materiałów. Podobno posiadał nawet fotografię przedstawiającą Chrystusa na krzyżu, uzyskaną za pomocą tego wynalazku, co wzbudziło jednocześnie zachwyt i kontrowersje. Wobec takich rewelacji narosło jednak mnóstwo wątpliwości. Postawa Kościoła była niejednoznaczna, ostrożna, lecz niektóre źródła wskazywały na delikatne wsparcie. Rosnąca presja i zarzuty fałszerstwa sprawiły, że ojciec Ernetti wycofał się z życia publicznego, a istnienie chronowizora okryła gęsta mgła tajemnicy. Przenieśmy się w świat Wiktora Schaubergera, austriackiego wynalazcy, którego przełomowe prace z lat 40. XX wieku mogły zrewolucjonizować nasze rozumienie energii i napędu. Schauberger uważnie obserwował naturę, zwłaszcza sposób, w jaki płynie woda oraz jak pstrągi i łososie z łatwością pokonują prąd rzeczny. Na podstawie tych obserwacji opracował tzw. turbiny implozyjne i unikalne urządzenia wirujące, naśladujące ruch wody w przyrodzie, by tworzyć wydajne i przyjazne środowisku systemy napędowe. Te innowacje stanowiły podwaliny dla potencjalnego rozwoju technologii antygrawitacyjnych i cichego lotu. Schauberger wierzył, że dzięki działaniu w zgodzie z naturalnymi wzorcami, zamiast je zwalczać, można odblokować nowe, zrównoważone metody generowania energii oraz poruszania się w przestrzeni. Mimo potencjału jego wirujących urządzeń, które mogły znacząco wpłynąć na nasz system energetyczny, Schauberger napotkał poważne trudności.
Gdy przywiózł swoje wynalazki do Stanów Zjednoczonych w późnych latach 50. XX wieku, odkrył, że potężne grupy interesu wolały ukryć te innowacje zamiast je rozwijać. Motywowano to chęcią utrzymania kontroli nad istniejącymi zasobami i technologiami energetycznymi. Rozczarowany Schauberger spędził ostatnie lata życia, ostrzegając przed przyszłością, w której monopole energetyczne mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej i globalnej dyktatury. Wieża Wardenclyffe, Nikola Tesla. Na początku XX wieku Nikola Tesla, jeden z najbardziej genialnych i wizjonerskich naukowców w historii, podjął się ambitnego projektu mogącego odmienić losy świata. Wieża Wardenclyffe, wzniesiona w Shoreham w stanie Nowy Jork, nie była zwykłą budowlą. Miała stać się sercem śmiałego planu Tesli, polegającego na globalnej, bezprzewodowej transmisji energii i informacji. Pomysł był rewolucyjny. Świat połączony niewidzialną siecią energii, przenoszącą zarówno prąd, jak i dane na ogromne odległości. Tesla wyobrażał sobie przyszłość, w której elektryczność i informacje są dostępne wszędzie, niczym powietrze, zupełnie za darmo dla każdego. Wieża Wardenclyffe była monumentalnym symbolem tej wizji. Wznosiła się na wysokość około 57 metrów i miała wykorzystywać ionosferę jako medium do bezprzewodowego przesyłu energii. System Tesli mógł wyeliminować potrzebę budowy elektrowni w obecnym rozumieniu, decentralizując wytwarzanie prądu i udostępniając go ludziom bez ograniczeń. Jednak rzeczywistość okazała się nieprzejednana. Projekt niemal od początku trapiony był problemami finansowymi. JP Morgan, główny sponsor Tesli, wycofał wsparcie, wątpiąc w opłacalność i realność tego śmiałego planu. Bez funduszy projekt podupadł, a wieża nigdy nie została ukończona. W 1917 roku nieukończoną konstrukcję rozebrano, by spłacić długi wynalazcy. Razem z zawaleniem się wieży runęła też wizja Tesli o bezprzewodowym, globalnym dostępie do energii. W efekcie jeden z największych co by było gdyby w dziejach technologii przeszedł do historii jako kolejne marzenie zniszczone przez brak środków i brak zrozumienia dla idei wyprzedzającej swoją epokę. John Bedini, niezwykły wynalazca, obrał sobie za cel zapanowanie nad, jak sam to określał, wolną energią. Efektem jego poszukiwań było stworzenie kontrowersyjnych generatorów wolnej energii Bediniego. Te urządzenia, bazujące na koncepcji elektromagnetycznej nadsprawności, miały rzekomo wytwarzać więcej energii niż pobierały, co z miejsca naraziło je na krytykę ze strony naukowców powołujących się na naruszenie zasady zachowania energii. Technologia Bediniego wykorzystywała połączenie wirującego koła zamachowego i cewek elektromagnetycznych, które miały generować nadwyżkę energii. Najbardziej znanym prototypem było tzw. Bedini SG, które stało się prawdziwą sensacją wśród majsterkowiczów na całym świecie, próbujących odtworzyć wyniki prezentowane przez twórcę. Pomimo rozmaitych publicznych pokazów i hojnie udostępnianej dokumentacji, żaden instytut naukowy nie potwierdził wniosków Bediniego. Nierzadko uznawano jego prace za niezgodne z prawami fizyki, a sam wynalazca mierzył się głównie z ostrą krytyką i drwiną ze strony środowiska akademickiego. W przeciwieństwie do niektórych innych wynalazców, którzy kończyli w więzieniu lub ginęli w podejrzanych okolicznościach, Bedini nie doświadczył takich represji. Jego pomysły zostały jednak w dużej mierze zignorowane, zamiast zostać oficjalnie zakazane. Bedini propagował swoją technologię aż do śmierci w 2016 roku, nie doczekawszy się uznania. Bruce De Palma. Przenieśmy się w fascynujący świat Bruce'a De Palmy, nietuzinkowego naukowca, który w latach 70. XX wieku postanowił zakwestionować fundamentalne prawa fizyki za sprawą swojego wynalazku N-Machine, znanego też jako Homo Polar Generator. De Palma wierzył, że jego urządzenie może generować energię znacznie wydajniej niż tradycyjne metody, wykorzystując niewykorzystany dotąd potencjał wirujących pól magnetycznych. N-Machine nie była zwykłym generatorem. Zaprojektowano ją tak, by działała w oparciu o zasady, które według niektórych miały przeczyć prawu zachowania energii. Według De Palmy jego urządzenie mogło wytwarzać aż 5 razy więcej mocy niż samo zużywało, oferując wizję niekończącego się, czystego źródła energii. Głównym elementem była wirująca magnesowa tarcza. Zdaniem De Palmy czerpiąca energię bezpośrednio z otaczającej przestrzeni dzięki unikatowej interakcji pól magnetycznych.
Pomysł De Palmy spotkał się jednak nie tylko z akademickim sceptycyzmem. Niektóre źródła wskazują, że zarówno rządy, jak i potężne korporacje przemysłowe podejmowały działania w celu powstrzymania jego badań. Możliwość zachwiania dotychczasowymi rynkami energetycznymi przez wynalazek De Palmy mogła wywołać zdecydowany opór, w tym utrudnienia przy próbach uzyskania patentu czy kłopoty z finansowaniem dalszych badań. W świecie oszczędności paliwa mało która historia jest równie niepokojąca i tajemnicza jak ta o Arie Deisie, wynalazcy, którego życie zakończyło się w zagadkowych okolicznościach. Urodzony w Niderlandach, Deis był zdolnym inżynierem twierdzącym, że opracował rewolucyjne urządzenie drastycznie zmniejszające zużycie benzyny w pojazdach. Ów wynalazek, znany po prostu jako gaźnik Deisa, miał wykorzystywać układ magnesów do zmiany struktury molekularnej paliwa. Dzięki tej modyfikacji spalanie benzyny miało być znacznie pełniejsze, co podnosiło liczbę kilometrów uzyskiwanych z 1 litra. Według Deisa jego gaźnik potrafił zwiększyć wydajność nawet o 200%, roszczenie, które mogłoby wywrócić do góry nogami przemysł motoryzacyjny i naftowy. Deis nie był samotnym wynalazcą pracującym w ukryciu. Demonstrował swoje urządzenie podczas praktycznych pokazów. Podobno przejechał z Niderlandów do Szwajcarii, zużywając zaledwie 1 bak paliwa, co zwróciło uwagę zarówno gigantów naftowych, jak i agencji rządowych. Niestety historia kończy się mrocznie. W 1996 roku Arie Deis został znaleziony martwy w swoim samochodzie na parkingu w Szwajcarii. Oficjalną przyczyną śmierci ogłoszono samobójstwo, lecz przyjaciele i zwolennicy podejrzewali udział osób trzecich, wierząc, że jego wynalazek naruszał zbyt wiele finansowych interesów w sektorze naftowym. W 1977 roku 24-letni Tom Ogle z El Paso w Teksasie ogłosił, że opracował gaźnik mogący diametralnie zwiększyć wydajność zużycia paliwa w samochodach. W jego konstrukcji nie było konwencjonalnego gaźnika ani pompy paliwowej, paliwo miało być odparowywane bezpośrednio z baku, a następnie wtryskiwane do silnika. Ta metoda według jego słów pozwalała przejść z około 5,5 km na litr na ponad 42 km na litr. Skutki takiego odkrycia byłyby ogromne. Gdyby twierdzenia Ogla się potwierdziły, mogłoby to całkowicie odmienić zapotrzebowanie na ropę naftową w skali kraju, przekształcając gospodarki i układy geopolityczne uzależnione od ropy. Na wynalazek zwróciły uwagę nie tylko media, lecz także wielkie koncerny naftowe i przemysł motoryzacyjny. Jednak gdy jego wynalazek zyskiwał rozgłos, życie Ogla zaczęło przybierać mroczny obrót. Po rzekomym odrzuceniu ofert wykupu patentu przez duże przedsiębiorstwa, które, jak twierdził, chciały go ukryć, Ogle miał doświadczać nękania i gróźb. Fundusze nagle się wycofały, a potencjalne umowy wyparowały. Tragicznie w 1981 roku, zaledwie kilka lat po zaprezentowaniu swojego rewolucyjnego wynalazku, Tom Ogle zmarł w tajemniczych okolicznościach. Oficjalnie przyczyną zgonu było połączenie alkoholu z przedawkowaniem środka przeciwbólowego Darvon, jednak zarówno osoby z jego otoczenia, jak i zwolennicy teorii spiskowych dopatrują się udziału osób trzecich. Są przekonani, że śmierć Ogla była zaaranżowana, by wyciszyć jego odkrycie. Do dziś nie przedstawiono żadnego prototypu gaźnika Ogla, co dodatkowo podsyca plotki i tajemnice. Choć media szeroko rozpisywały się o nim w czasie prac nad projektem, technologia zniknęła równie szybko jak jej twórca. Opracowany w połowie XX wieku, generator efektu Searla zapowiadał rewolucyjne podejście do produkcji energii, kwestionujące samą istotę naukowych fundamentów. John Searle, brytyjski wynalazca, utrzymywał, że skonstruowane przez niego urządzenie mogło wytwarzać czystą i zrównoważoną energię dzięki wykorzystaniu naturalnej dynamiki wirujących pól magnetycznych. Nie był to jednak zwykły generator, opierał się na unikalnej konfiguracji magnesów, które zdaniem Searla tworzyły maszyny wiecznego ruchu. Utrzymywał on, że w specjalnie dobranym układzie magnesów przemieszczających się względem siebie powstaje prąd elektryczny bez konieczności dostarczania zewnętrznego zasilania, co w efekcie przekładało się na darmową energię. Skutki istnienia takiej maszyny mogłyby być niebagatelne. Wizja świata z nieograniczonymi zasobami energii, bez kosztów paliwa, emisji zanieczyszczeń i rozbudowanej infrastruktury energetycznej. Jednak główny nurt nauki szybko uznał wynalazek Searla za niemożliwy, twierdząc, że narusza on fundamentalne prawa termodynamiki.
Choć Searle prezentował działanie swojego urządzenia podczas publicznych pokazów, spotykał się z ogromnym oporem. Prace wynalazcy napotykały na sceptycyzm i wrogość ze strony społeczności naukowej i agencji rządowych, co zaowocowało postępowaniami sądowymi oraz nalotami na jego warsztat. Z czasem problemy finansowe i prawne zmusiły Searle'a do wycofania się z życia publicznego, jednak w kręgach entuzjastów alternatywnych źródeł energii jego historia nadal rozbudza wyobraźnię. Urządzenie antygrawitacyjne Thomas Townsend Brown. We wczesnych dekadach XX wieku Thomas Townsend Brown, amerykański fizyk, odkrył zjawisko, które nazwał elektrograwitacją, sugerując, że pola elektryczne mogą wpływać na siły grawitacji. Jego badania doprowadziły do wynalezienia efektu Biefelda-Browna, pokazującego, iż kondensatory o wysokim napięciu mogą wytwarzać tajemniczy ciąg w warunkach, w których nie działa konwencjonalny napęd. Najbardziej znanym wynalazkiem Browna było urządzenie nazwane później grawitatorem. Miało ono wykorzystywać ładunki elektryczne do manipulowania grawitacją, co stanowiłoby wyzwanie wobec fundamentów fizyki. Mimo iż brzmiało to jak czysta fantastyka naukowa, Brown nie mierzył się wyłącznie ze sceptycyzmem. Jego odkrycia objęto częściowo tajemnicą. I w latach 50. XX wieku większość jego prac została rzekomo zaanektowana do ściśle tajnych projektów militarnych, co wywołało pogłoski, że Brown naprawdę stworzył działającą technologię wpływającą na siłę ciążenia. Taka innowacja mogłaby zrewolucjonizować lotnictwo i nie tylko. Jednak środowisko naukowe w większości odrzuciło te doniesienia, wskazując na brak recenzowanych publikacji i solidnych podstaw teoretycznych. Dodatkowo szczegóły prac Browna coraz bardziej gubiły się w gąszczu rządowych klauzul tajności, co tylko podsycało teorie spiskowe o wyciszaniu badań nad antygrawitacją. Harry Howie to postać, której alternatywna metoda leczenia raka wzbudziła w latach 20. XX wieku zarówno szerokie zainteresowanie ogółu społeczeństwa, jak i poważne kontrowersje prawne. Howie, były górnik, twierdził, że posiada ziołowy środek przekazywany w rodzinie od pradziadka, potrafiący wyleczyć raka. W skład jego formuły wchodziły m.in. koniczyna czerwona i korzeń łopianu, które według niego usuwały toksyny i przywracały naturalną równowagę organizmu. Popularność metody Haviego doprowadziła do otwarcia kliniki Hawy w Dallas w Teksasie, jednej z największych prywatnych placówek leczenia raka w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień tysięcy pacjentów terapia przynosiła rezultaty, jednak mimo publicznego poparcia środowisko medyczne szybko zaatakowało jej wiarygodność. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne, prowadzone wówczas przez doktora Morisa Fishbane'a, nazwało praktyki Haviego szarlatanerią. Rozpoczęła się seria batalii prawnych, w których FDA, Agencja Żywności i Leków oraz AMA, Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne, dążyły do zamknięcia jego klinik i wstrzymania sprzedaży ziołowych mieszanek. Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny, gdy FDA wydała publiczne ostrzeżenie przed preparatami Haviego, a amerykańska poczta zakazała wysyłki tych środków między Stanami. Ostatecznie klinikę w Stanach Zjednoczonych zmuszono do zamknięcia. We wczesnych latach 30. XX wieku w laboratorium Royal Raymonda Rife'a, amerykańskiego naukowca, narodził się kontrowersyjny wynalazek, który, jak twierdził, mógł wyleczyć raka. Rife opracował tzw. maszynę Rife'a, urządzenie rzekomo wykorzystujące specyficzne częstotliwości radiowe do niszczenia patogenów, w tym komórek nowotworowych, nie uszkadzając przy tym zdrowych tkanek. Wynalazek Rife'a bazował na przekonaniu, że każdy organizm chorobotwórczy ma własną częstotliwość rezonansową, której wzmocnienie może go zniszczyć. Twierdził, że jego aparat Biplamant Beam Ray potrafił namierzyć i wyeliminować te organizmy, dostrajając się do ich unikalnych częstotliwości i rażąc je wiązką fal. W 1934 roku przeprowadził eksperymentalne leczenie 16 pacjentów w stanie terminalnym. Według Rife'a po zaledwie 3 miesiącach wszyscy zostali wyleczeni, stwierdzenie mogące wywrócić dotychczasową wiedzę medyczną do góry nogami. Choć początkowo wzbudziło to pewne zainteresowanie, rewolucyjna technologia Rife'a napotkała zacięty opór. Środowisko medyczne, na czele z osobami powiązanymi z amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym, poddało w wątpliwość zarówno metody, jak i wyniki prac naukowca. Pod koniec lat 30. XX wieku laboratoria Rife'a były regularnie kontrolowane przez służby, a ważne dokumenty miały ponoć zostać zniszczone. Zwolennicy Rife'a twierdzili, że działania te miały na celu wyciszenie i ukrycie wynalazku zagrażającego istniejącym metodom leczenia i zyskom firm farmaceutycznych.
Życie Raifa zakończyło się w 1971 roku wśród procesów sądowych i kłopotów finansowych. Odszedł niemal zupełnie zapomniany i zdyskredytowany. W latach 70. XX wieku wynalazca o nazwisku Joseph Newman zbudował urządzenie, które, jak twierdził, miało zrewolucjonizować światowe systemy energetyczne. Nazwane maszyną energetyczną Newmana stanowiło silnik prądu stałego, który miał generować więcej mocy mechanicznej niż wynosiła jego moc elektryczna dostarczana na wejściu. Było to odważne twierdzenie podważające nasze podstawowe rozumienie fizyki. W 1979 roku, pełen optymizmu, Newman złożył wniosek patentowy. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych odrzucił go jednak, uzasadniając decyzję tym, że maszyna Newmana rzekomo stanowi perpetuum mobile, co w świetle obecnej wiedzy naukowej jest niemożliwe. Niezrażony odmową Newman odwołał się, inicjując serię intensywnych batalii prawnych i analiz ze strony Narodowego Biura Standardów, obecnie Narodowy Instytut Norm i Technologii. W 1986 roku uznano ostatecznie, że maszyna wytwarza mniej energii niż do niej wprowadzono, co potwierdziło stanowisko Urzędu Patentowego. Mimo to Newman nie zakończył walki. Oskarżał system o niesprawiedliwość, nawet próbując ominąć standardowe procedury i zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do Kongresu Stanów Zjednoczonych w tym samym roku. Nie przyniosło to rezultatów, zwłaszcza po tym, jak podważono niezależność kluczowych świadków eksperckich. Sprawa nabrała dodatkowego rozgłosu w 2007 roku, gdy Komisja Papierów Wartościowych stanu Alabama nakazała spółce Newmana zaprzestać sprzedaży niezarejestrowanych akcji. Pod koniec XX wieku pojawił się przełomowy, choć kontrowersyjny badacz Gaston Naessens. Opracował on teorię, która miała całkowicie odmienić nasze rozumienie raka i sposobów jego leczenia. Naessens wprowadził do świata nauki koncepcję tzw. somatit, w skrócie STIT, a także niekonwencjonalne lekarstwo nazwane 714X. Naessens, urodzony we Francji, twierdził, że STIT to nieznane dotąd organizmy we krwi, stanowiące nieodłączną część życia i kluczowy element pracy układu odpornościowego. Uważał on, że w określonych warunkach mogą one przechodzić cykl rozwojowy wpływający na powstawanie i progresję nowotworów. W odpowiedzi na swoje obserwacje Naessens opracował preparat 714X na bazie kamfory i innych substancji. Według twórcy lek ten regulował cykl życia STIT, pomagając w przywróceniu zdrowia chorym na raka. Taka teoria spotkała się jednak z silną kontrą ze strony środowiska medycznego, a sam wynalazca doświadczał licznych trudności prawnych. W 1989 roku Naessens stanął przed sądem w Quebecu, Kanada, pod zarzutem prowadzenia praktyki lekarskiej bez licencji oraz nielegalnej dystrybucji 714X. Proces stał się sceną gorącej debaty na temat wolności medycznej i dopuszczania terapii alternatywnych. Choć ostatecznie go uniewinniono, stres związany z postępowaniem sądowym poważnie nadszarpnął jego reputację i uniemożliwił dalsze badania na szerszą skalę. Pod koniec lat 40. XX wieku ambitny wynalazca Preston Tucker zapragnął zrewolucjonizować amerykańską branżę motoryzacyjną swoim nowatorskim autem, Tuckerem 48. Reklamowany jako samochód jutra, posiadał szereg funkcji wyprzedzających swoją epokę. Silnik z tyłu, hamulce tarczowe, miękki materiał na desce rozdzielczej, pasy bezpieczeństwa czy specjalną przednią szybę, która miała wypadać w razie wypadku, chroniąc podróżnych. Wszystko to stanowiło wizję samochodu bezpieczniejszego i bardziej zaawansowanego technologicznie niż ktokolwiek wcześniej widział. Tucker 48 miał również trzecie ruchome światło z przodu zwane oczkiem cyklopa, które obracało się wraz z kierownicą, poprawiając widoczność nocą. W tamtym czasie było to niespotykane rozwiązanie. Preston Tucker zamierzał przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego w okresie, gdy wypadki zdarzały się wyjątkowo często. Jednak przemysł motoryzacyjny i organy regulacyjne nie były gotowe na tak radykalną zmianę. Po wyprodukowaniu zaledwie 51 egzemplarzy w fabryce w Chicago, firma Tuckera musiała stawić czoła fali nieprzychylnych artykułów i postępowań prawnych, w szczególności ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zarzuty dotyczące oszustw finansowych zdominowały prasę, przyćmiewając innowacje techniczne pojazdu. Mimo uniewinnienia od wszystkich zarzutów było już za późno. Przedsiębiorstwo Tuckera ogłosiło bankructwo w 1949 roku, a sam Preston Tucker zmarł 6 lat później, rozczarowany, lecz nie pozbawiony ducha walki.
Thomas Henry Morey był wynalazcą, który w latach 20. XX wieku opracował to, co nazwał urządzeniem energii promienistej. Twierdził, że konstrukcja ta mogła korzystać z energii kosmicznej, pozyskując ją bezpośrednio ze środowiska i dostarczać w ten sposób niewyczerpywalne źródło mocy. Urządzenie Moreya zawierało szereg lamp i półprzewodników, a według jego zapewnień potrafiło generować do 50 kW mocy, wychwytując energię promienistą z atmosfery. Brzmiało to rewolucyjnie. Całkowite odejście od tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa czy energia jądrowa, mogłoby wywrócić do góry nogami globalny rynek energetyczny. Jednak jego droga nie była usłana różami. Społeczność naukowa przyjmowała wynalazek z dużym sceptycyzmem, uznając go za kolejną próbę zbudowania perpetuum mobile. Mimo licznych prezentacji, podczas których Morey demonstrował działanie swojego prototypu, uznawano go za osobę niespełniającą standardów naukowych. W końcu sprawy przybrały dramatyczny obrót. Morey otrzymywał groźby, a jego laboratorium zostało zdewastowane. Według niektórych było to celowe działanie mające uniemożliwić mu dalsze prace i zatuszować odkrycia. Akumulator organu. Wilhelm Reich. Poznaj fascynujący świat Wilhelma Reicha, austriackiego psychoanalityka, który w latach 30. XX wieku wyszedł poza granice tradycyjnej nauki, tworząc akumulator organu. Urządzenie to, oparte na odkrytej przez niego energii organu, miało, według twórcy, gromadzić samą siłę życiową, przynosząc korzyści od leczenia chorób po wzmacnianie witalności. Reich, niegdyś uczeń Freuda, zerwał z głównym nurtem psychoanalizy, by poświęcić się badaniom nad organem, powszechną energią, którą uważał za klucz do zrozumienia zarówno zjawisk pogodowych, jak i ludzkich zachowań. Akumulator organu, nieskomplikowane, lecz kontrowersyjne urządzenie, miał formę skrzyni, w której można było usiąść. Jej wnętrze wyłożono naprzemiennymi warstwami materiałów organicznych i nieorganicznych, co rzekomo pozwalało uwięzić energię organu, by człowiek mógł ją wchłonąć. Był to pomysł zarazem przełomowy i wyzywający. Reich twierdził, że pochłanianie tej energii mogłoby zwalczać choroby, w tym nowotwory, i poprawiać ogólny stan zdrowia. Jego zapewnienia spotkały się nie tylko ze sceptycyzmem, lecz wywołały prawdziwą burzę sprzeciwu. Amerykańska Agencja Żywności i Leków rozpoczęła kampanię przeciwko Reichowi, nazywając go oszustem i nakazując zniszczenie wszystkich akumulatorów. W 1956 roku kontrowersje osiągnęły punkt krytyczny, gdy Reich został skazany na 2 lata więzienia za obrazę sądu w związku z rozpowszechnianiem swoich materiałów i urządzeń. Zmarł w celi nieco ponad rok później.